Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Motorola E1000. Telefonik pochodzi z 2004 roku. Ma już 16 lat. Naszą smycz. I tu pokazuję Wam bateryjkę. Bateryjka do tego telefoniku oryginalna to BT60. Żebyście wiedzieli sobie, że taka bateryjka jest oryginalna, bo są też BT50, ale one za bardzo nie chcą funkcjonować na tym telefonie. Za bardzo coś nie chce ładować, nie doładowuje, coś się włącza. Żebyście wiedzieli, że ta bateryjka jest oryginalna. Teraz oczywiście dość rzadka bateria na rynku, ale gdzieś tam na pewno sobie tą bateryjkę znajdziecie, bądź zamiennik tej baterii. I tu widzimy dokładniejsze dane tej baterii. I tutaj pod nalepką e-mail też dane naszego telefonu, no najważniejsze E1000, e-mail, jakaś tam wersja naszego softu. Tu nie widzimy, w jakim państwie ten telefon został produkowany. No jest w Singapurze. No teraz produkują w Singapurze podróby Sony Ericssona, Nokii, ale to nie była oczywiście podróba, dobrej jakości telefonik. I teraz sobie nasz telefonik uruchomimy i sprawdzimy jego tutaj funkcje. Jego najlepszym atutem oczywiście dźwięki. Jak słyszeliście, powitanie tego telefonu jest mega. Hello Moto, oczywiście popularne w tych Nokiach tutaj klasycznych, w klasycznych Motorolach. I czekamy, aż nam się tutaj zaloguje do sieci. I wchodzimy sobie w menu tego telefonu i widzimy, że jest bardzo tutaj przejrzyste te menu, bardzo zbliżone do tuningowanych Sony Ericssonów. Naprawdę bardzo fajnie ona wygląda. I tu u samej góry widzimy spis naszych telefonów. Następnie wiadomości. Tu wiadomość u samej góry. No dość fajnie się z tego telefonu pisało. Przełączamy sobie. Szukam T9, moi kochani, no nie wiem czy jest, pewnie jest. No pewnie jest, ale trzeba było tutaj troszkę poszukać w tym telefonie, bo ten telefon był dość tutaj z górnej półki w tym roku, właśnie w tych latach, w 2004 roku. Tak czy inaczej, jak widzicie, tutaj bardzo wszystko przejrzyste, duży wyświetlacz w tym telefonie, usługi wybierania, multimedia i tutaj w multimedia mamy kamerę wideo, aparacik. No i zrobimy sobie takie przykładowe zdjęcie z tego telefonu. Oczywiście nie jest to koniecznością, bo telefon naprawdę tutaj robi słabej jakości zdjęcia. Ale sobie cykniemy takie już zdjęcie, jak jesteśmy już przy okazji. Takiej karty, tutaj SIM. Oczywiście nie ma autofokusa, nie ma spustu. I takie zdjęcie wygląda oczywiście zamazane, słabej jakości. Tutaj w opcjach nawet nie widzimy, że jest powiększanie tego zdjęcia. Oczywiście nie było nawet to potrzebne dla takiego testowania większego, bo zdjęcie bez tego jest słabej jakości. I sobie tutaj dalej jedziemy. Motywy tego telefonu możemy sobie dograć odpowiednie. Wideo oczywiście otwiera w formacie najgorszej jakości 3GP i obrazki, zdjęcia i najważniejszą cechą tego telefonu oczywiście dźwięki. Ja tutaj mam takie dograne dźwięki w tym telefonie, są dość takie łagodniejsze, wolniejsze i takie bardziej energiczne. I posłuchajcie, jak wypada we wszystkich tutaj klasach tego dźwięku. Dla mnie full wypad we wszystkich wypada bardzo dobrze. I posłuchamy sobie od samej góry. I jedziemy z tymi dźwiękami.
Wiem nic, dzwonią do mnie, nie wiem nic. Halo? Jestem nakręcony jak szwajcarskie zegarki. Czuję, że cały płonę, a mój rap rozpali parkiet. Może dziś poznam żonę, jutro spróbuję ją stracić nawet. Jeśli mi powie, jak mogłeś mnie tak zostawić. Chcę na nią patrzeć całą noc i cały dzień. I zanim zacznę możesz iść, a szybciej niż jeden chciałby biec. Do it right now, mind the safest thing to do. Say it right, say it all. You either got it or you don't. You either stand or you fall. And your way is broken. Sexy girl in the club, wanna see you moving. Sexy girl. Wiem nic, dzwonią do mnie, nie wiem nic. I tyle. Słyszeliście naprawdę bardzo mega głośne dźwięki wydobywające się z tego telefoniku. I przechodzimy sobie dalej. I tu mamy gry i aplikacje. Tu oczywiście większość nie jest oryginalna, dogrywana, ale to ciekawe, jak widzicie, Opera Mini 1.2. Taka była wersja w ten czas, w 2004 roku, a najnowsza wersja do takich telefonów z obsługą JAR to 8.1. Jaki był ogromny skok, jeśli chodzi o 2004 rok, a 2012 rok, a co już mówiąc o na przykład Androidach czy innych telefonach mobilnych, jaki to jest ogromny skok, jeśli chodzi o funkcjonalność telefonów, ale jak widzicie, żeby sobie nie pomyśleli, że telefony dopiero wystrzeliły w 2012 roku, bo jak widzicie, bardzo fajne telefoniki były na 2004 roku. Mało kto o tym wie właśnie, jeśli chodzi o młodzież. I tutaj są takie ciekawe aplikacje, które były dogrywane przez użytkownika, na przykład mapa Polski, wzory fizyczne. Oczywiście telefonik posiada nawet GPS-a. Nie korzystałem z tego GPS-a, nie powiem Wam dokładnie, czy działa to dobrze, ale z opinii właśnie jak czytałem kiedyś, to wypowiadali się, że naprawdę dość dobrze właśnie jeśli chodzi o GPS z tego telefoniku. I tutaj ustawienia, personalizacja, rodzaje dzwonku, ustawienia początkowe, połączeń, słuchawki, ustawienia samochodu. Ustawienia, tak, samochodowe, odsłuchawki, sieć, zabezpieczenia, ustawienia Java. I tak, jeśli chodzi o ustawienia, stan telefonu. I tu mamy usługę AGPS, jeśli chodzi o naszego GPS-a, miernik naszej baterii. Tu sobie sprawdzamy, ile jeszcze baterii jest. Oczywiście telefon obsługuje tutaj przeglądarkę i internet, ale jeśli chodzi o ten telefon, to nie wiem, czy dałby sobie radę w tych czasach tutaj nawet skorzystać z takiego YouTube'a, czy innych tutaj takich
większych stron. Chyba raczej nie. I skróty i połączenie. I tak, jeśli chodzi o funkcjonalność tego telefoniku, tu mieliśmy sobie jeszcze sprawdzić klawisz boczny ten. I jeszcze sobie raz tutaj naciśniemy. I chyba, weszło nam tutaj do skrótów GPS, informacja tutaj. I teraz sobie przejdziemy oczywiście do demontażu i montażu tego telefoniku. I oczywiście tutaj wyciągamy tylną klapkę, jeśli jest, musi być bateryjkę i kartę SIM wyciągamy. I kartę pamięci. Jeszcze nie wspomniałem o karcie pamięci. Telefon obsługuje kartę pamięci micro tutaj SD do 1 GB. A zobaczcie, jaka była karta pamięci w tym telefonie. Oryginalnie. 32 MB. Moi drodzy, nawet nie chcę za bardzo zobaczyć ostrości. Ale myślę, że widzicie, o, teraz jest. 32 MB. A obsługuje do 1 GB. Telefon ma pamięci wewnętrznej tylko 16 MB. I odkręcamy sobie tutaj śrubki. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5 i 6. W tym przypadku są to śrubki gwiazdkowe. Te standardowe, szerokie dla tych starszych Nokii, więc gdybyście sobie kupili jakiś śrubokręcik tego typu do popularnych, tutaj najbardziej popularnych tych starszych telefonów, to na pewno tutaj Wam się przyda. Wcześniej właśnie były tylko takie standardy, jeśli chodzi o starsze telefony, jak wchodziły od 2000 roku, nawet starsze, to właśnie te śrubki były właśnie popularne. Tu jakby nie było w ogóle śrubki, ktoś odkręcił, nie ma. Chyba tak. I tutaj jeszcze jedna. I sobie tutaj, jakie one są długie, zobaczcie. Tu są już 4 wyciągnięte i jeszcze 1/5 i tutaj 6 brakuje, to sobie gdzieś poszukamy. I teraz podwadzamy naszą obudowę oczywiście. Tutaj od samego dołu jedziemy dalej. Tutaj w tym miejscu. Tu jest dość oporowo, bo są takie blokady solidne, ale widzę, że ktoś nam już te blokady uszkodził. No nic, mam kilka takich części, to sobie później je tutaj wymienię w tym telefonie. Tu jest dość oporowo. O. I tu też już jest, widzę, uszkodzony zaczask. Być może one takie już są słabe. Jak widzimy, to już jest troszkę wyrobione. Tyle lat ma telefon, to nie ma co od niego oczekiwać za bardzo. 16 lat, już niedługo pełnoletność, więc lata lecą. I tutaj nam coś wyleciało. Gumeczki od naszych klawiszy tutaj bocznych. Później pokażę. O, i telefon nam tutaj, przednia obudowa została tutaj poprawnie wymontowana, jak widzicie. O, i tutaj w tym tutaj, jak widzicie, tu w jednym miejscu, w drugim, trzecim i czwartym są takie właśnie specjalne klawisze gumowe. One tutaj pomagają nam naciskać właśnie te klawisze na naszym tutaj panelu przednim. I tak to wygląda w tym telefoniku. Tutaj sobie podwadzimy naszą płytkę klawiaturki. Tu wewnątrz widzimy tasiemkę. O, jest tam w środku gdzieś. I w bardzo prosty sposób została tutaj ona wymontowana.
Fajnie, że w tym telefonie nie wymieniamy naszego joysticka, zgrzewając, lutując i inne metody, tylko po prostu wyciągamy tutaj z taśmy bardzo prosto i tutaj razem wymieniamy z klawiaturką. Jak widzicie, łączami klawiaturki. To jest wszystko połączone. I tutaj mamy wyświetlacz. Podładzamy sobie tasiemkę delikatnie naszego tutaj wyświetlacza i szukamy takiego odpowiedniego tutaj otworu, by zahaczyć tutaj w odpowiednie miejsce nasz wyświetlacz z ramką. Oczywiście róbcie to delikatnie, by tutaj nic nie uszkodzić. Może sobie przejdziemy jeszcze później na tego wyświetlacza. Może sobie na razie wyciągniemy tutaj naszą płytę z korpusu. O. Wyciągniemy sobie płytę i tutaj jest wibracja. Złącze tutaj od naszego zasięgu. Odkładamy sobie na bok i tu widzimy jeszcze całe nasze tutaj złącze od zasięgu. Tu można je oczywiście odkręcić. Tu są dwie śrubki, to jest jedno i drugie. Jeden i drugi. I wyciągamy, widzicie, bardzo prosto. Te śrubki nie musimy tutaj stąd wyciągać. Mogą być, później sobie będziemy mieli o wiele prościej. I tu są właśnie te dwa mocne głośniki w tym telefonie. One są takie same jak nawet w K310, widzę. Więc myślę, że mogłoby się tutaj nadać. Może są ciut tutaj większe. Tutaj wypada nam śrubka. I tu jest nasz mega aparacik zakneblowany, więc raczej niewymienny w tym przypadku samemu sobie. I tutaj są wszystkie te złącza. Nie ma tak jak w Nokii, w której wszystko można wymienić bezproblemowo w tych starszych, a w tym przypadku widzicie, wszystko jest zgrzewane na płycie głównej. Tu jest slot karty pamięci, slot karty SIM, złącze, ładowania, tutaj od baterii, no i od głośnika, zasięgi. I tutaj nasz wyświetlacz wcześniej wspomniany, którego teraz tutaj wyciągniemy. Szukamy sobie tutaj odpowiedniego miejsca. Są takie specjalne, widzicie, małe otworki, tylko mi się tutaj troszkę uszkodziła pinceta. Widzicie, trochę mi się naderwało, muszę nową kupić i troszkę nie spełnia swoich tutaj zadań, ale widzicie, nie jest to trudne z wymontowaniem naszego wyświetlacza z tego telefoniku. I tutaj już została nam tylko ramka, którą chyba też możemy tutaj wymontować. Możemy. Odwracamy na tył. Tu jest taka jedna blokada, widzimy. Tu jest druga blokada. Tu mamy trzecią blokadę. Wystarczy tutaj je odpowiednio podwadzić i wyciągamy tutaj naszą ramkę na wyświetlacz. I zobaczcie, ile tego tutaj wszystkiego jest. Tu jeszcze jest nawet aparacik przedni, którego też możemy wymontować, bo tu jest tasiemka i też nie będzie to nawet trudne. On tu chyba jest połączony z aparacikiem tylnym. Tak mi się wydaje, zobaczcie. Tu jest aparat przedni i tutaj z tylnym, więc jest połączony i możemy w bardzo prosty sposób wymontować. Widzicie, tu jest tylko obudowa naszego aparaciku, a tutaj już z tyłu wyciągamy nasz aparat wraz z naszym przednim aparatem. I tak to się w tym telefoniku prezentuje. Z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!